Halo, dzień dobry, witam na prawdziwie słonecznej farmie. Mamy koniec marca i z aplikacji pogodowej wynika, że pora deszczowa się kończy. Bo już na koniec, praktycznie koniec marca teraz, na koniec marca już pod 21 stopni temperatury wzrastają. Może jeszcze tak jak w tamtym roku, wiadomo, może być inaczej. W tamtym roku w kwietniu raz taki malutki deszczyk pokropił, ale to było wszystko aż od kwietnia do końca września nie padało już nic. Także to już te deszcze, co teraz były przez ostatnie 2 tygodnie, dosyć ostro lało, ale to już jest wszystko. Teraz tak, jadę po drzewo, po drewno do stolarni, tutaj 30 minut stąd, do takiej drugiej wioski przed Castello jeszcze. Tam jest stolarnia, jadę po takie małe kantóweczki na kurnik i będziemy robić kurnik. Jest siatka, nie wiem czy starczy. Zamówiliśmy też krąg betonowy do tej dużej studni. Nie ma takich 3 metry, bo to jest 3,30, 3,40 byśmy musieli mieć. Nie ma takich kręgów. Największy jest 2,5 metra. Także zamówiliśmy 2,5 metrowy i takie betonowe kątowniki, które położymy. Na tym położymy tą klapę 2,5 metrową. I wtedy naokoło tylko te małe, tam już zostanie taka nieduża przerwa, to obudujemy, żeby po prostu miało to ręce i nogi, no bo to drewniana klapa to jest, że tak powiem, badziewie. Także taki jest plan, budowanie kurnika. Tutaj klapa na ten, zobaczcie jak wszystko ładnie się zazieleniło. Łąka nam naprawdę rośnie, trzeba będzie kosiarkę kupić. I plan też jest początek kwietnia, ostro startujemy z grillem. Nie czekamy jakby na wszystkie rzeczy od architekta jeszcze, tylko po prostu stawiamy grill, stawiamy jakieś ławki, ruszamy, sprawdzamy co potrzebujemy, czego nie potrzebujemy, jakie pozwolenia, wszystko z prawnikiem, a później jakby musimy ten sezon wykorzystać, nie możemy czekać aż za miesiąc czy półtora architekt nam da, zanim wybudujemy domek, gdzie tak naprawdę tego grilla możemy, wiecie, postawić, namiocik i zacząć grillować, sprzedawać. Zobaczymy jak będzie szło, zrobić reklamę na bramie, wiecie, to wszystko można robić. Także to jest nasz plan na kwiecień, ostro ruszamy, także nie przedłużam więcej, jadę do tej stolarni po drzewo, pokażę Wam co kupię. Chcę parę takich kantówek kupić, no 40 metrów potrzebuję, takich kwadratowych tych, żeby ten kurniczek i jakieś płyty OSB, żeby to ładnie mam moje EPDM, tą taką gumę, którą mogę tak naprawdę wyłożyć tam, gdzie kury są, też na górę, na dach, wykorzystać dachówki, które mam. Siatka, już mam jakąś siatkę, może ewentualnie trzeba dokupić, także wsiadam w samochód, jadę i pokażę Wam już jak będę budował kurnik. Także na razie, do później. Ok, słuchajcie, za 6 płyt OSB i takie batony, zapomniałem, to były 3 metry 50 na 33 metry, wyszło 230 euro. Takie cytrynki też tutaj od pana mam. 230 euro za 6 płyt i takie 20 listew do kurnika. Taka stolarnia tutaj, wioska przed Castello Branco. Nazywa się, już Wam mówię, wioska nazywa się, czy jest tutaj gdzieś, o, tak się nazywa ta firma. Tu zobaczcie. IODD. Tak się nazywa firma. A wioseczka nazywa się Escalos de Cima. Escalos de Cima. O. I to jest taka jedyna tu stolarnia. To jest jedyna tutaj stolarnia, tak naprawdę. I następna jest w Castello Branco. Także no materiał, drzewo jest tu dosyć drogie. Choćby nie wiem co, muszę zamknąć drzwi, dobra, w miarę to jest zabezpieczone, słuchajcie. Pasami spięte, pan mi też spiął pasem.
miarę dobre drzewo tu mają, no ale niestety no, ceny są jakie są. Wszędzie już chyba w Europie są takie ceny, w Polsce jest taniej. Jakbym wziął pewnie jakąś całą ciężarówkę drzewa, to wyszłoby mnie taniej. Także zabieram się już, ja przekręcam tą kamerą, zabieram się, już jadę i zaczynam budować kurnik. Także do usłyszenia, do później. Ok, dojechałem na miejsce. Nic się nie przesunęło, nic się nie... Hej Scooby, cieszę się, że przyjechałem. Wszystko dojechało spokojnie. Słuchajcie, dlatego też na pewno byłyby kwadratowe lepsze, ale bardzo krucho u nich z materiałem, a jedyne kwadratowe jakie on miał, to takie duże belki, które no, na ten kurnik to aż byłaby przesada. To już jest wystarczająco duże. To jest mały kurniczek, nie będzie to nie wiadomo nic. Ciepło się zaczyna, zaczniemy sadzić te sadzonki laurowiśni. One fajnie tutaj rozkwitają w tej wodzie. Kupiłem też słomę do kurnika tam, żeby i kupiłem też ziemniaki do sadzenia. Bo to zapomniałem. Tutaj mam 25 kg takich średnich ziemniaków do sadzenia. I tam też koło ogródka będę robił grządki na ziemniaki teraz. Ciepło się już robi, także najwyższy czas na ziemniaki. Tutaj podejrzewam, że nawet no, w marcu mógłbym je sadzić. Mówią, że najlepiej chyba w połowie kwietnia. Ale to w Polsce wiadomo jest inaczej. Tutaj spokojnie już nie ma żadnych przymrozków, nie ma żadnych spokojnie można te ziemniaki sadzić. Także zrobię na pewno grządki i będziemy sadzić ziemniaki, kurnik, także będą jajeczka, będą warzywka, będą ziemniaki. Zaczynamy się robić samowystarczalni. Także zabieram się do rozładowania i do robienia kurniczka. Halo, dzień dobry, witam na słonecznej farmie w Portugalii. Jestem Kamil, ci, którzy mnie jeszcze nie znają. Kolejny piękny marcowy dzień, koniec marca, przepiękna pogoda, już jest po 16, na koniec tygodnia ma być już po 20 parę stopni, koniec deszczów, może w kwietniu, tak jak w tamtym roku, jeszcze coś kropnie, ale zabieram się za budowę kurnika. To jest moje zadanie numer 1, zaczynam budowę kurnika, to jest tylko na 4 kury, także to jest taki w miarę mały kurnik z płyty OSB 15 i z jakichś takich 5, chyba 5 na 2,5, coś takiego, czy 4 na 2,5 takie listwy. I to jest już drzewo, które jest chemicznie namaczane, czyli nie trzeba tego malować. Ja i tak będę OSB malował na pewno na biało, bo OSB one ma taką powierzchnię lakierowaną, ale jakby nie jest na pewno na wilgoć odporne, także to na pewno pomalujemy na biało. Daszek będzie z tej gumy, która mi została z basenu i może nie wiem, czy mi starczy, bo nie jest za dużo aż tych, myślałem, że dachówki, ale tych dachówek wcale nie jest tak dużo. Zobaczymy, jak wielki wyjdzie mi ten daszek, bo to jest kompletny taki spontan, robię to nie z żadnego projektu, po prostu gdzieś tam widziałem parę różnych tych kurników, domek, żeby były tam jakieś takie powiedzmy grządki do siedzenia, na jajeczka, żeby kury mogły znosić od tyłu, żeby można do tego było dostęp mieć. I to wszystko, i malutki z siatki, taki wybieg z siatki po prostu. No bo wiadomo, dzikie zwierzęta tutaj są na pewno, żeby nam tych kur nie zjadły zaraz, bo widziałem tu filmiki właśnie z YouTube'a, że tu potrafią naprawdę, a chodzą gdzieś na pewno w tych krzakach tam na końcu. Zwłaszcza, że Scooby zawsze szczeka. Ok, zabieram się za pracę, pokażę Wam za chwilę, jak to wygląda ta rama, jak to składam. Słuchajcie, to będzie wielkość tego kurnika. Szeroki na 1,25 m, tyle co ma płyta, i tutaj będzie na 1,30 m, ale z tyłu tu 30 cm to będą gniazda. To będą 4 z tyłu gniazda
4 gniazda i to będzie też wysokie na 1,25 m i będą nogi po prostu, nie będzie na ziemi, tu będą nogi. Skręcony będzie bez ramy taki po prostu boks. Z tego dopiero później zrobię ramę. Sorry. Coś mi wpadło do gardła. Później zrobię ramę, żeby to się w środku trzymało, bo można skręcić spokojnie tą 15 wkrętami, żeby był taki, powiedzmy, zarys. Później wzmocni się to konstrukcją tymi beleczkami, które mam. I nogi też będą przykładowo też na metr, czyli metr plus metr to będzie miało prawie 2 metry wysokości. I wtedy jeszcze do tego dodamy te 2-metrowe taką zagrodę. 2 metry powiedzmy na 2 metry, coś w tym stylu z siateczki. To nie będzie jakieś nie wiadomo co, to są tylko 4 kurki. I będzie je można wypuszczać, powiedzmy, żeby sobie pochodziły w ciągu dnia. Jeżeli będziemy mieli oko na nie, to będą sobie, powiedzmy, zrobimy taką z tego jeszcze większą zagrodę. Ale na razie na 4 kury to będzie taki właśnie domek. Taki domek praktycznie można powiedzieć kwadrat, metr na metr na metr. Ok, zabieram się za cięcie i pokażę Wam już jak wygląda, powiedzmy, ten kształt tego domku. Ok, pokażę Wam progres z pracy. Postęp. Postęp z pracy Wam pokażę. Tak to wygląda. Całość jakby będzie stabilna, bo to, powiedzmy, może się ruszać, tak, z 15, ale jeżeli damy dach jeszcze do tego i podłogę, to cała konstrukcja będzie się trzymała dosyć solidnie, także nawet nie wiem, czy będę ramę robił. Dosyć wysokie to jest, jak widzicie, ale tu jeszcze będzie ścięte pod skosem, żeby ten daszek u góry był pod skosem. I tutaj będzie następny daszek też pod tym samym skosem, bo tu będą te boksy dla kur, które one sobie będą tu siedziały, znosiły jajka. Są tylko 3. Jeden jest taki większy, 2 mniejsze. Tu będzie otwierane wieko, że będzie można z zewnątrz, a tu jest otwierana taka klapa na 2 zawiasach, żeby tu wyczyścić. I tu dam tą gumę na dół, to, co mi zostało z tego basenu, ta parę 3 mm guma na dół będzie, żeby to było można fajnie wyciągnąć i wyczyścić. I u góry też będą tu w środku tyczki takie, żeby te kury mogły sobie siedzieć, bo kury lubią siedzieć u góry. I tu z przodu będzie wyjście na zewnątrz na wybieg. Tu są takie drzwiczki, też, cyk, będą mocowane do góry, cyk, na takich zawiasikach, zamykane na noc. Jakieś wentylatory, wentylacja u góry też będzie wycięta z siateczki, ale tak to wstępnie wygląda. I to też będzie jakby całość, nie będzie na ziemi, tylko będzie na podwyższeniu, że te kury pod spodem też będą mogły się chować, tam sobie w cieniu siedzieć latem. I tu do tego będzie taka zagroda z siatki, też z zadaszeniem, żeby ta zagroda była w miarę taka po prostu, no żeby te kury miały jakiś cień, tak? Dam jakby też może płytę takie z zacienieniem od strony południowej, żeby te kury mogły się po prostu chować w cieniu, bo no latem wiadomo, żeby miały jakiś pojemnik z wodą duży, pojemnik z popiołem. Popiołu od kominka mamy dużo, bo kury w popiele lubią się tarzać, żeby nie miały żadnych, powiedzmy, nie wiem co one tam mają, pcheł albo innych szkodników. Także pył jest podobno dobry z kominka. Także dam im taki po prostu miejsce z pyłem, wodę, jedzenie, zagrodę. A mówię, to będzie wszystko ścięte pod skosem, ten daszek, i będzie to jeszcze na podwyższeniu, żeby to łącznie miało 2 metry, żeby spokojnie można było sobie tam wejść. A tutaj, tak jak mówiłem, pyk jest taki do czyszczenia, żeby to sobie otworzyć i raz na jakiś czas tam spokojnie to wyczyścić.
Ok, biorę się do cięcia skosu, będę robił ramę tą całą na zagrodę, żeby to stało wyżej i pokażę Wam rezultat. Ale tak to mniej więcej wygląda. No i tu będzie zbudowany też taki boks dla tych kur, żeby sobie jajeczka wyciągać. Ok, zabieram się do pracy. Mamy prawie południe i tak wygląda postęp pracy. Tak wygląda kurniczek teraz. Będzie pomalowany, będzie daszek, będzie guma na daszku, w środku będzie guma. Tu teraz będę robił te boksy na kury, żeby otwierane pod skosem, tu otwieranie będzie na zawiasikach. I jeszcze nie jest przykręcone do dołu, to dopiero przykręcę do tej ramy, tam będzie siatka naokoło. I tu będzie z przodu, teraz taką zagrodę zrobię, 2 metry długości i ta sama wysokość. Będzie zagroda. Tu będzie zejście, taka kładeczka. Tu będą se kurki wychodzić. Tu jest czyszczenie. O, tu jest czyszczenie. I tu w środku będą jeszcze takie, nie wiem jak to nazwać. No takie wiecie, żeby kury se mogły wskoczyć i na przykład siedzieć. I też w środku w zagrodzie też będą takie, powiedzmy, zrobione, żeby se kury mogły wskakiwać. Ale tu akurat ta zagroda 2-metrowa będzie zadaszona. Żeby to drapieżniki żadne nie to będzie zadaszone, żeby zimą też deszcz nie padał. Super, podoba mi się. Nic nadzwyczajnego, po prostu mówię, na 4 kurki. To są tylko 4 kurki, nie chcemy mieć więcej, bo z 4 kur powinno być dla nas wystarczająco dużo jajek. My w tygodniu prawdopodobnie maks, nie wiem, jakbyśmy 10 jajek w tygodniu zjedli, to jest naprawdę, a podejrzewam, że z 4 kur, nie wiem, jak ktoś się zna, powinno w tygodniu 10 jajek być. Zobaczymy zresztą. Wszystko to jest eksperyment i zobaczymy, bo słyszałem, że to różnie zależy od różnych warunków, czy te kury dają jajka, czy nie dają jajka, jak to wygląda. I koguta też nie będziemy mieli. Ja wiem, mówię to, na pewno niektórzy wiedzą, większość wie, ale pomimo, że ja miałem dziadków na wsi, to tego po prostu nie pamiętałem. Bo zawsze się wydaje, że kogut musi być, ale koguta nie musi być. Kogut jest tylko, kura i tak znosi jajka, a kogut służy, żeby te jajka zapładniać i żeby się kurczaczki wykluwały. No i też prawdopodobnie, jeżeli jest tych kur więcej, no to kogut też pilnuje porządku. Ale my na razie koguta nie będziemy mieli, bo nie chcemy, żeby nam tu, wystarczy, że sąsiedzi tam daleko mają, to już pieje codziennie rano. Zobaczymy, jak z tych 4 kur będą jajka. Czy musimy mieć tego koguta? Dajcie znać w komentarzach. Czy musi być ten kogut, czy nie musi być tego koguta. Ja słyszałem, że koguta nie musi być, no bo wiadomo, kura i tak jajka znosi bez koguta. Kogut po prostu te jajka tylko zapładnia, żeby kurczaczki się wykluły. A napiszcie w komentarzach, czy po prostu byłoby lepiej, żeby ten kogut był, czy żeby nie był, bo nie wiem. Ok, zabieram się dalej do pracy, bo jeszcze malowanie, zrobienie tych całego tutaj wybiegu, zrobienie tych gniazd. Myślę, że jutro to skończę. Powoli, nie spieszy mi się. Ok, później zacznę chyba grządki robić do ziemniaków. Też muszę wbić paliki tutaj, gdzie winogrona są, żeby winogrona miały się po czym piąć. Także jest trochę roboty. Ok, zabieram się dalej do pracy. Słuchajcie, jest godzina gdzieś, myślę, że koło 17. Słońce tak grzeje, naprawdę. To są pierwsze dni słońca, ale tak grzeje tu jak latem w Anglii. Tak wygląda kurniczek, zobaczcie. Tak się prezentuje. Będę go malował najpierw, dlatego zanim położę daszek czy ten, będę go malował, bo tu będzie taka guma, tu będzie w środku guma, ale najpierw chcę go pomalować. Tu jeszcze takie trójkąciki, bo dałem ciała trochę. Tutaj miałem zrobić trójkąty, ale to nic, można to dociąć. Tu po prostu nie chcę, żeby były szpary tutaj
tam gdzie kurki sobie będą siedziały, żeby tu nie było szpar. To po prostu dotnę takie trójkąciki, żeby im tu nic nie wlazło. Zamknięcie, trójkąciki. Tak to wygląda. Tu można sobie przyjść, podnieść i wyciągnąć jajeczka. Tutaj otworzyć, wyczyścić. Tam jeszcze porobić dla kur takie stojaczki, jak mówiłem, i zrobić zagrodę. Ale najpierw będę to malował. Chyba jutro będę robił zagrodę. Dzisiaj tylko pomaluję, żeby w miarę to przeschło. Jakby ktoś chciał wymiary, chciałby coś takiego zrobić, to ma tutaj 90, no metr, można powiedzieć, że metr. Tu pamiętam, że chyba było na całość płyty, czyli tak, 125, całość płyty, 125 na metr, takie coś to ma. I tutaj wysokości tutaj ma też 125 do wysokości płyty i ścięte chyba już 60 mm, czy 6 cm ścięte z kos. I tutaj zrobiłem takie dla kurek 30 na 30 w środku i tam to jedno większe. Podstawa ma 50 wysokości, 50 cm wysokości ma podstawa. I tutaj będzie zagroda, chcę zrobić 2 metry długie, taka sama wysokość, 2 metry długie. Po prostu zbić z tych samych, skręcić z tych samych siateczka. To ma być lekkie, że w razie czego można to przenieść. Tak to wygląda. Tutaj zrobimy zejście dla kurek. Cyk. Można z czasem kupić takie automatyczne, można kupić gdzieś na Amazonie, że samo się otwiera i samo się zamyka. Że rano im się otwiera i wypuszcza na przykład te kury, a po południu, jak one wchodzą do środka, to się zamyka. Ale nie wiem, zobaczymy, jak to będzie działać, jak to się sprawi. Tak to wygląda. Będę to na biało malował, żeby odbijało światło. Super. Jakieś na pewno tam wytnę taką w jednym miejscu wentylację może im i siateczkę zrobię na tej wentylacji. Ale to można później zrobić. Ale na pewno jedna wentylacja musi być z siatką, żeby tam nic nie weszło. Ok, zabieram się za malowanie i jutro już pokażę Wam pewnie, jak kładę tą gumę i robię tą zagrodę. Halo, dzień dobry. Witam w kolejnym pięknym dniu na farmie. Zobaczcie, Monsanto. Pięknie słonko świeci. Teraz same słoneczne dni. Idę robić, kończę kurnik, czyli zagrodę, drugą warstwę farby, daszek i muszę chcę wyrównać, znaleźć tam miejsce koło ogródka, gdzieś wyrównać, wypoziomować miejsce pod ten ogródek. Gdzieś tam, gdzie mamy te warzywa. Troszkę za wcześnie je posadziliśmy, bo Skubi nie wolno. O, Skubi już szaleje. Nie wolno. Idź po piłkę. Po piłkę idź. Jest wariat. Zobaczcie, wody w basenie pełno. I już się jakby, bo była taka zielona, a teraz się już jakby zrobiła, że tak powiem, przekwitło to chyba. Te warzywa za szybko wsadziliśmy, bo te deszcze jeszcze były takie naprawdę, były takie deszcze, że poniszczyły nam pomidory i papryki. Także to będziemy musieli od nowa wziąć te sadzonki pomidorów bo nie mieliśmy tego przykryte, powinniśmy to pewnie przykryć folią, ale nie przykryliśmy i trochę się zniszczyło. Dlatego musimy te sadzonki wziąć. Jak będziemy po kury jechać do Fundao na market, na ten rynek, który tam jest w poniedziałki, to weźmiemy sadzonki. One tam parę groszy kosztują, także to nie jest problem. Zobaczcie, tutaj zniszczone totalnie. Nie wiem, marchewki odżyją na pewno, truskaweczki też, ale te pomidory i papryki to jest i ogórki. Tutaj coś puściło
troszkę listki, ale reszta to jest dobita. Także nie ma co, trzeba, zobaczcie, to wszystko, za dużo wody, po prostu to 2 tygodnie jeszcze padało. I to takie deszcze były, że poniszczyły to wszystko. Także myślę, że tu cebula, czosnek, sałata przeżyje, ale reszta do wymiany. Tutaj gdzieś ten kurnik, myślę, tutaj będę stawiał. Tutaj gdzieś będę równał. Nie tam w dole, tylko tutaj troszkę wyżej. Troszkę wyżej postawimy kurniczek. I tak go postawię chyba przodem w stronę wschodu słońca, żeby później, jak latem jest ta największa, żeby nie było tyle słońca w tym kurniku. Ok, zabieram się za równanie tutaj i pokażę Wam później, co zdziałałem. Na razie, do później. Ok, mamy godzinę. Która, Gosia, godzina? Nie ma zegarka, Gosia, ale patrząc po słońcu jest koło 12, bo jest centralnie na środku. Koło 12 i tak, zrobiliśmy daszek, wykorzystujemy. Tam położyłem taki klej, który mi został. O, na gorącym to się już tak nagrzało, że to się samo przyklei. Ale wykorzystałem tą gumę z basenu, ten EPDM, taki EPDM to się nazywa. Mam po prostu kawałki, także wykorzystałem to. Mógłbym papę, ale po co mam papę kupować, jak mam kawałki. Tak to wygląda, na klej, na zszywki. Nie ma to być nie wiadomo co, tylko chronić od deszczu, który jest tu zimą, bo teraz już, tak jak mówię, do końca września nie zobaczymy pewnie kropli. Może jeszcze teraz w kwietniu coś tam spadnie, ale tutaj zamontowałem już zasuweczkę, żeby nam lis nie otworzył. O, cyk. I to można całą tą gumę wyciągnąć, ona nie jest przymocowana, i wyczyścić. Taki jest tego zamysł. Tam będzie sianko, słoma? Słoma? Poczekaj. Nie, siano. Siano będzie na te gniazda. Tu zamknięcie, tu też zamknięcie. Muszę zrobić, żeby coś zaczepić tutaj u góry. O, chociaż to się samo trzyma na tych zawiasach. Ale tu będzie wyjście dla kur i gdzieś, o, troszkę mniejsze niż to. Teraz zrobię tutaj wybieg. Wybieg, musimy to przetransportować. Tam zrobiliśmy miejsce pod samym drzewem tam. Wyrównaliśmy trochę i będzie tam miejsce. Weźmiemy to na traktorek albo na taczkę, zobaczymy, co nam łatwiej pójdzie. Podejrzewam, że na traktorek trzeba będzie to wziąć i przetransportować. Także teraz biorę się za transport tego. I druga warstwa jeszcze farby. W środku nie maluję, bo raczej nie trzeba w środku malować. Na zewnątrz jeszcze jedna warstwa biała, żeby to było w miarę takie wodoodporne. I tyle. Super, podoba mi się. I tu będzie całe zadaszone też i wszystko będzie z siatką. Siatka i furtka na końcu. Tak to będzie wyglądać. Także tak wygląda postęp prac naszego kurniczka. Także w poniedziałek już jedziemy po kurki. W poniedziałek jedziemy na kurki, dokupić sadzonki, które się zniszczyły. Ok, biorę się też za transport, pokażę Wam, jak to będziemy transportować. Halo, halo, witamy po obiadku. Słuchajcie, tak wygląda ta konstrukcja. 2 metry i szerokość ta sama co kurniczek, czyli tam 1,25 m chyba. Tak to wygląda, pod skosem lekkim. Tutaj ta strona jest niżej, ta wyżej, bo tu dam płytę. Też będzie taki ten EPDM na górze. I tutaj dam takie paski, żeby wzmocnić tą konstrukcję, dam paski i też płyty tutaj. Takie mniejsze paski płyty, żeby śrubami przykręcić, wkrętami, i to po prostu całą konstrukcję wzmocni. A tutaj teraz robię tą furteczkę, brameczkę, furteczkę taką tutaj na skobelek. Także zabieram się za robienie furteczki, drzwi do kurniczka.
a później powoli zaczniemy to już transportować. Dlatego robię to osobno, żeby nie było to jako całość. Osobno kurnik się weźmie na przyczepkę, włoży i osobno to. Tam na miejscu się to skręci wszystko. Prawdopodobnie wbije jakieś kołki w ziemię, żeby do ziemi to też zakotwiczyć i też siatka ta dolna będzie w ziemię wchodziła, żeby nic się tam nie podryło, bo wiem, że potrafią tam jakieś zwierzęta ryć sobie na przykład i te kury, wiecie, pojedziecie gdzieś, wracacie, a tu już kur nie ma, nie? Bo tam lis czy jakaś kuna podryła dziurę. Także tą siatkę też wykopię trochę i ona wpuszczona będzie w ziemię, to też będzie jakby trzymało wszystko stabilniej, żeby tego wiatr nie zdmuchnął. I zobaczymy, na ile mi starczy dachówek. Możliwe, że na tamtym małym deszku położę jeszcze dachóweczki czerwone, te, które mam, jeżeli mi starczy tyle, ale może całkiem możliwe, że starczy, żeby to po prostu z daleka fajnie, ładnie wyglądało. No i później tu jak zrobię, to wytnę tu też otworek i siateczkę, tu będzie wentylacja dla kurek. Skubi już zaczyna sobie cienia szukać. Nie, Skubi. Ok, zabieram się do robienia tej furteczki i zobaczymy się później.